Witajcie! Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Dziś czeka nas prawdziwa uczta. Z tych prostych, pysznych warzyw, ogórków, cebuli i marchewki przygotuję moją sałatkę szwedzką. Zapraszam do wspólnego gotowania. Ogórki wrzucam do miski i zalewam czystą, zimną wodą. Dzięki temu odzyskają świeżość i jędrność. To prosty sposób, aby były idealnie chrupkie. Tak przygotowaną miskę odstawiam na bok na około pół godziny, a nawet godzinę. Teraz przechodzę do przygotowania marchewki. Dokładnie ją obieram, żeby była idealnie czysta. Kiedy jest już gotowa, wkładam ją do zlewu i puszczam zimną, bieżącą wodę. Myję ją przez chwilę, upewniając się, że nie ma w niej żadnych resztek. Dzięki temu mam pewność, że wszystkie warzywa są idealnie czyste. Czas na jeden z najczęstszych składników w kuchni – cebulę. Zdejmuję jej wierzchnią suchą warstwę. Zawsze staram się robić to ostrożnie, aby odsłonić jej wewnętrzną, soczystą część. Cebula jest obrana i gotowa. Można przejść do następnego kroku. Ogórki moczyły się już jakiś czas w misce. Teraz delikatnie wylewam wodę, wysypując ogórki do zlewu. Biorę każdy ogórek i dokładnie czyszczę go pod bieżącą wodą. Zwracam uwagę na każdą nierówność, aby nic nie pozostało na skórce. Mocny strumień wody obmywa każdy ogórek, a ja upewniam się, że są idealnie czyste i gotowe do dalszej pracy. To prosta czynność, ale kluczowa dla całego procesu. Kiedy wszystkie warzywa są już odmierzone, mogę przygotować niezbędny sprzęt. Zaczynam od robota kuchennego, ustawiam go, sprawdzam wszystkie części i upewniam się, że jest gotowy do pracy. Dzięki niemu przygotowanie składników będzie szybkie i proste. Wszystko jest już przygotowane. Czas na krojenie warzyw. Zaczynam od ogórków. Wkładam je do robota i wybierając odpowiednią tarczę do krojenia plasterki, robot szybko i sprawnie tnie je na idealne równe krążki, które spadają do miski. To duża oszczędność czasu i gwarancja precyzji. Gdy ogórki są gotowe, pora na marchewkę. Zmieniam tarczę w robocie na tę o grubych oczkach, aby uzyskać charakterystyczne grube wiórki. Wkładam marchewkę do środka, a maszyna bez trudu przerabia ją na drobne, pomarańczowe nitki. Na koniec cebula. Zmieniam tarczę, aby uzyskać piórka, które idealnie pasują do reszty warzyw. Robot sprawnie kroi cebulę, a ja przekładam ją do miski. Mam już w misce pokrojone ogórki. Teraz dodam do nich sól, około 1 łyżki. To ważny krok, który pozwoli wydobyć z nich nadmiar wody. Delikatnie mieszam ogórki z solą. Ważne, żeby sól równomiernie pokryła każdy plasterek. Gdy ogórki są już wymieszane z solą, dodaję pozostałe warzywa, startą marchewkę i pokrojoną cebulę. Teraz dokładnie wszystko mieszam. Chcę, żeby wszystkie składniki się połączyły. Gotową mieszankę zostawiam na około 2 godziny. W tym czasie smaki się przegryzą, a warzywa zmiękną. Przed nałożeniem warzyw muszę zadbać o słoiki. To niezwykle ważny etap, od którego zależy, czy przetwory będą trwałe. Dokładnie myję każdy słoik i każdą zakrętkę pod bieżącą wodą. Upewniam się, że są idealnie czyste i gotowe. Aby moje przetwory przetrwały długie miesiące, słoiki i zakrętki muszą być idealnie czyste i zdezynfekowane. Wkładam je do garnka z wodą. Gorąca kąpiel gwarantuje, że pozbędę się wszelkich drobnoustrojów. To klucz do długotrwałej świeżości. Aby moje przetwory nabrały charakteru, muszę przygotować odpowiednią zalewę. Wlewam do garnka litr wody. Dodaję czosnek, około 3 ząbki, liście laurowe, mniej więcej 3 sztuki oraz ziele angielskie, 5 sztuk.
Następnie wlewam szklankę octu 10% i wsypuję szklankę cukru. Wszystko dokładnie mieszam, aż do rozpuszczenia się cukru. Tak przygotowaną zalewę doprowadzam do wrzenia. Słoiki i zakrętki są już zdezynfekowane. Ostrożnie wyjmuję je z gorącej wody. Korzystam z odpowiedniego narzędzia, aby uniknąć poparzenia. Odkładam słoiki na chwilę, by ostygły. Muszą być suche, zanim trafią do nich warzywa. Teraz nadszedł czas, aby nadać przetworom wyjątkowy charakter. Do każdego słoika dodaję pół łyżeczki gorczycy. To ona nada sałatce pikantny i wyrazisty smak. Mieszanka warzyw puściła już soki, więc jeszcze raz ją mieszam. Dzięki temu wszystkie składniki idealnie się połączą. Delikatnie wkładam sałatkę do słoików, lekko dociskając. Ważne, żeby nie zostawiać pustych przestrzeni, bo dzięki temu przetwory będą dłużej świeże. Mam już przygotowaną zalewę. Wlałam do niej sok, który puściły warzywa, co nadało jej piękny żółty kolor. Delikatnie wlewam zalewę do słoików. Aby mieć pewność, że w słoikach nie ma powietrza, używam drewnianego patyczka. Wkładam go do słoika i delikatnie przesuwam wzdłuż brzegów. Dzięki temu uwolnię wszystkie pęcherzyki powietrza, które mogłyby zaszkodzić moim przetworom. To prosta, ale bardzo ważna czynność. Gdy wszystkie słoiki są już napełnione, czas je dokładnie zamknąć. Biorę zakrętkę i pewnym ruchem zakręcam, upewniając się, że jest szczelnie zamknięta. To ostatni krok przed pasteryzacją. Dobrze zakręcenie gwarantuje, że moje przetwory będą bezpieczne i zachowają świeżość na długo. Przetwory są gotowe do pasteryzacji. Ostrożnie wkładam słoiki do garnka z wodą. Upewniam się, że woda zakrywa słoiki do około 3/4 wysokości, a następnie ustawiam odpowiednią temperaturę. Po zagotowaniu wody będą się pasteryzować przez około 15-20 minut. Pasteryzacja dobiegła końca. Teraz ostrożnie wyjmuję słoiki z gorącej wody. Odkładam słoiki na bok, aby mogły ostygnąć. Tak wyglądają gotowe słoiki z sałatką szwedzką. Mam nadzieję, że film się spodobał. Dziękuję Wam za oglądanie i wspólną pracę w kuchni. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do robienia domowych przetworów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.